Cześć, witam Was w 94. vlogu, spóźnionym vlogu. Jak pewnie wiecie, w niedzielę jeszcze byłem w szpitalu, nie mogłem nagrać, więc nadrabiam to i wrzucam dzisiaj ten niedzielny vlog, ale powiem Wam, że nazbierało mi się materiału, bo jak wiecie, dość dużo miałem zleceń, dość dużo pracowałem przez w sumie 2 tygodnie przed szpitalem, także materiału mi się dość sporo nazbierało i postanowiłem, bo teraz i tak siedzę w domu na zwolnieniu, także nic nowego nie będę nagrywał, więc postanowiłem w tygodniu, nie tylko w niedzielę, ale i w ciągu tygodnia powrzucać trochę filmików, tych zaległych, tych, co nazbierałem z poprzedniego okresu. Także przez jakiś czas będę wrzucał nie tylko w niedzielę, ale także w tygodniu. Mam dużo czasu, siedzę w domu, nie pracuję, także mam więcej czasu, mogę wrzucać więcej vlogów, więcej filmików. To chyba będzie dobra wiadomość. No i bardzo, bardzo Wam dziękuję wszystkim za życzenia powrotu do zdrowia i bycie ze mną w czasie, kiedy powiedzmy byłem niedysponowany. Moi drodzy, przejdźmy do tematu. Dzisiejszy vlog będzie o podłączeniu wody do domku letniskowego na działce. Cała praca polegała na tym, żeby trzeba było się wpiąć już w wodę, którą pani miała na działce. Tam jak rura PE, ta niebieska, ona miała tylko doprowadzoną gdzieś tam kranik na działce, ale postawiła domek i chciała mieć w kuchni wodę, i trzeba było doprowadzić tam wodę. Zadzwoniła do mnie, czy bym się czegoś takiego podjął, czy dam radę. Ja się podjęłem, a czy dałem radę, jak mi to wyszło, zobaczycie w dzisiejszym materiale, do którego Was serdecznie zapraszam. Jeszcze raz podziękuję wszystkim nowym subskrybentom, zachęcam dalej do subskrybowania, komentowania. Także nie przedłużając, zapraszam Was serdecznie do oglądania i komentowania. No i oczywiście na następny vlog, który pojawi się już na dniach, nie w niedzielę wyjątkowo, tylko na dniach. Myślę, że przez ten czas, kiedy będę na zwolnieniu, tych vlogów będę wrzucał trochę częściej, trochę więcej. Tak mówię z tego względu, że mam po prostu więcej czasu, bo siedzę w domu, także jakoś go wykorzystam, a materiału mi się nazbierało dość sporo. Także zapraszam do oglądania i do zobaczenia już wkrótce przy następnym vlogu. Cześć! Teraz pojedziemy, moi drodzy. Nie wiem, czy tam starsza kobieta jest na działkę ogółem. Nie wiem, czy pozwoli nagrywać, ale generalnie jak pozwoli, to dobrze, jak nie, to trudno. Ale jedziemy na działkę i tam będę doprowadzał wodę do domku. Nie ma tam jakoś wielkiej roboty, jakiejś skomplikowanej, trzeba po prostu się wpiąć w rurę trójnikiem, potem po prostu doprowadzić wodę do domku, w domku założyć zaworek i tam wężykiem połączyć taką baterię z podgrzewaczem. No i cała filozofia, także nie ma jakiejś tam wielkiej roboty skomplikowanej. Jakiś trójnik, 2-3 kolanka, zaworek, wężyk i w sumie to wszystko. Także stosunkowo prosta, tylko nie wiem, jak tam starsza kobieta, czy pozwoli nagrywać, czy nie, zobaczymy. Jak da radę, to dobrze, to oczywiście nagram. Także do zobaczenia na miejscu. Tutaj już miałem przygotowane, wykopane
że miałem trochę ułatwione i zaczynam oczywiście od wpięcia się trójnikiem już w istniejącą, założoną rurę. Powiem, że ciutkę za mało było wykopane, no ale dałem sobie radę, jak później zobaczycie. I tutaj muszę teraz zaznaczyć miejsca, w których muszę wyciąć kawałek rury, żeby wpiąć się trójnikiem. Czyli przykładam trójnik i zaznaczam miejsca cięcia, czyli zawsze do końca tych kielichów z gwintem trzeba zaznaczyć, żeby rura wchodziła do końca. Czyli zaznaczam miejsca ołóweczkiem sobie na tej rurze, gdzie mam odciąć jaki kawałek rury. Nie można tutaj za mało ani za dużo uciąć, bo tutaj jak widzicie niewielkie pole manewru też jest, także trzeba to, że tak powiem, precyzyjnie wyciąć. I te miejsca, które zaznaczyłem, po prostu w tych miejscach wcinam się w rurę, odcinam ten kawałek, który będzie niepotrzebny. Takie nożyce już miałem do niczego, powiem wam szczerze, nie ma się tu czym chwalić, ale to były ich ostatnia praca tutaj przy tej robocie. Także tu już mamy wycięte, obczyszczam, można szmatką, można ręką, ale głównie chodzi o to, żeby nie było piachu, jakichś tam drobin. Trzeba tą rurę dokładnie obczyścić przed założeniem trójnika. I teraz zakładamy nakrętki z tymi blokadami, które tam są, te takie białe, klinowe. I teraz będziemy zakładać trójnik. Ja zawsze przy tego typu rurach zawsze sobie smaruję pastą poślizgową. Wtedy ta rura wchodzi gładko. Jest pewność, że ta uszczelka się tam gdzieś nie podwinie, nie zerwie. Także już od wielu, wielu lat tak robię i zawsze się sprawdza. Jest też po prostu ułatwienie w montażu. Czyli zakładam jedną stronę. Jak widzicie, dosyć ładnie wskoczyło. I teraz tu muszę troszeczkę pokombinować, żeby włożyć tą drugą stronę. Gdyby było więcej wykopane, w sumie ja sam mogłem sobie też więcej wykopać, ale troszeczkę poszłem na łatwiznę, nie na łatwiznę. Troszkę się pomęczyłem, ale żeby założyć tą rurę, bo jednak tutaj musi z jednej i z drugiej strony do końca kielicha wejść ta rura, także ale dało radę, jak widzicie. Teraz ustawiłem i mogę to ze sobą skręcić i tutaj trójnik już mamy zamontowany właśnie w tą rurę, że tak powiem, główną. Tutaj jest też ważne, żeby ten gwint równo złapać, żeby krzywo nie złapać, bo potem jak się będzie dokręcać, można zerwać, już nie będzie też trzymało. I tam najpierw ręką ile się da dokręcam, a później zawsze takimi kluczami dociągam to wszystko. Widzicie, tu są to właśnie te blokady pod nakrętki, które trzeba najpierw przesunąć i potem nakrętki dokręcić do oporu. I to w sumie jest tutaj, można powiedzieć, trójnik założony. Będzie można za chwilę podłączać tą rurę, którą będziemy doprowadzać do domku.
I dociągam do oporu to, żeby to było pewne. No, w sumie później jak będzie zasypane, nie będzie widać, czy gdzieś woda kapie, czy nie. Ale tutaj właśnie pani mówiła, że zostawi to na dzień, dwa, jak będzie sprawdzać, czy woda cieknie. No to już minęło. Od czasu, kiedy to nagrywałem, minęło około miesiąca, podejrzewam, także no nie dzwoniła, czyli nigdzie nie kapało, także podejrzewam, że jest wszystko ok. No i tu 2 kluczami, jednym kontruję, drugim dokręcam, także ładnie się wtedy to wszystko ściąga ze sobą. Także tu mamy teraz właśnie tą nakrętkę, odkręcam i teraz będę mógł podłączyć właśnie tą rurę, którą będziemy doprowadzać do domku. To jest dokładnie taka sama rura, ten sam wymiar, która idzie tam na ogród pani. Tutaj przy wykopywaniu, jak widzicie, były korzenie, czyli no, tą rurę przepuszczam pod korzeniami. Oczywiście, żeby piachu do rury nie naszło, jest ten początek rury zalepiony. To po prostu potem odetnę i no jest pewność, że przy przekładaniu czy coś tam nie najdzie jakiegoś brudu piachu do rury, bo potem to wszystko pójdzie właśnie już do kranu, do baterii. No i też oczywiście pasta poślizgowa, tutaj to już z montażem łatwo idzie, bo najtrudniejsze właśnie jest, można powiedzieć, się wpiąć w tą rurę główną. Rurę wsuwamy zawsze, aż poczujemy opór. Wtedy ona wchodzi tam parę, nie wiem, kawałek za uszczelkę. Ona powinna dojść właśnie do oporu i wtedy jest pewne, że to jest połączenie szczelne. Zawsze trzeba starać się przynajmniej prostopadle tą rurę wkładać, żeby właśnie nie zerwać, nie podwinąć uszczelki, która jest w środku. I tutaj też, jak widzieliście, dokręciłem to już do oporu. Tu mam podłączone, teraz możemy przejść do miejsca, w którym będzie wchodziło to do domku. Tutaj sobie Państwo wymyślili właśnie w ten sposób, żeby tutaj od zewnątrz tą rurę wpuścić, bo ja tam wcześniej proponowałem podkopać je pod fundament i od podłogi wyjść, no ale ci Państwo zdecydowali właśnie, żeby tu od zewnętrznej strony tą rurę wpuścić, no ale to jest tylko na okres letni, potem ta woda jest spuszczana, także no, że tam nie ma znaczenia, żeby jej od zewnątrz właśnie tą rurę doprowadzić i to klient nasz pan. Tutaj próbowałem bez kolanek, ale no za dużo naprężenia, za duże nagięcia, także tutaj postanowiłem kolankami to wyprowadzić, tak żeby no nie było tych zagięć, zbyt dużego zagięcia tej rury, czy żeby ona zbyt sprężynowała. Tak na sucho tutaj właśnie przystawiłem, jak widzicie, kolanka, żeby mniej więcej wiedzieć, mieć zarys tego, jak to wyprowadzić. No i tutaj to samo co tam. Wszystko będziemy skręcać do kupy.
czyli nakrętka z blokadą. Pasta poślizgowa, potem to woda wszystko ładnie wypłuka. Także tu nie ma problemu, ta pasta też konserwuje, także uszczelki nie będą parcieć w przyszłości. No i tutaj już oczywiście od razu dokręcam, żeby przy dalszym montażu ta rura mi się nie wysunęła, gdzieś nie przesunęła, także od razu to skręcam na sztywno. Wtedy mam pewność, że przy dalszym montażu mi się gdzieś tam to po drodze nie wysunie. No i tutaj mniej więcej takim skosem wyjdę właśnie do góry z tym kolankiem. Teraz przymierzam kawałek rury, żeby dociąć właśnie do następnego kolanka. Moje te nożyce poszły do śmietnika po tej robocie, bo już tragiczne były, powiem wam. No i tu też oczywiście już na sztywno skręcam. I tutaj teraz kolanko właśnie, które wyprowadzi w linii, można powiedzieć na linii prostej, kolanko do góry. Tutaj może kąt kamery trochę zmyla i może to tak nie wygląda, ale właśnie tutaj jak właśnie przymierzam, nie wiem czy tam dobrze widać, ale bo te skosy trochę inaczej, tak jak patrzę, wyglądają niż w rzeczywistości, ale tutaj właśnie te kolanko, które teraz zakładam, to wyprowadzi rurę prostopadle do ściany, tak żeby móc się w linii prostej wpiąć właśnie w miejsce, w którym będzie wchodziło do domku. Tutaj też zachowuję jakieś tam spadki, że później, jak będzie woda spuszczana, żeby ta woda z tej rury po prostu swobodnie też grawitacyjnie spłynęła. A tam Państwo mówią, że też będą używać kompresora do wypuszczenia wody, ale w przypadku właśnie wody zawsze trzeba zachować jakieś spadki, żeby rura nie szła do góry, tylko zawsze w dół. Tutaj przygotowuję sobie już zaworek, który zamontuję właśnie już wewnątrz. Wcześniej oczywiście, nie wiem czemu mi się to nie nagrało, ale wcześniej wywierciłem otwór w domku, wyprowadziłem rurę, jak widzicie już wychodzi z domku i tam właśnie zaraz pójdziemy i założę właśnie to kolano z zaworkiem, żeby można było w domku zamykać wodę. Bo to będzie tylko do wężyka, do kranu, do zlewozmywaka. Tu jeszcze sobie oczywiście przesmaruję to, żeby wszystkiego nie nosić i gdzie można pójść do domku i zamontować to już w domku w środku. I tu właśnie mam już tą rurę wypuszczoną. Tam otwór zrobiłem tak ciasny, że nie ma luzów, także tam nie będą robaki wchodzić.
Jeszcze mogę sobie manewrować, podciągnąć, także tu jak widzicie ten zaworek właśnie będzie w ten sposób pod zlewem wychodził. I tutaj też już przykręcam na sztywno. No, dosuwam do końca i to mniej więcej tak będzie wyglądało finalnie. Teraz jeszcze pójdę na zewnątrz i zrobię te podłączenie do tej rury. Tutaj oczywiście sobie przymierzę, nadmiar rury odetnę, tak żeby kolankiem zeszło w dół. Tutaj właśnie zawsze leciutki zapas się zostawia. Miałem mierzenie na palec, ale to jak ktoś już tam kilka razy to robił, to może se na to pozwolić, że tak powiem. No i tu mamy odcięte, teraz założę właśnie kolanko, które właśnie pójdzie w dół. Tam od środka mi pani oczywiście przytrzymała, żeby mi się ten zawór, kolano nie przekręciło. No jej pomoc tutaj była nieodzowna, że tak powiem. Pani trzymała to w pionie, ja to dokręcałem, żeby potem z drugiej strony chocki klocki nie wyszły. No i został nam ostatni odcinek do podłączenia i praktycznie wodę będziemy mieli podłączoną. Tutaj też odmierzam sobie rurę właśnie na tym zgrubieniu. Te zgrubienie, co na kielichu widzieliście, to zawsze trzeba sobie wymierzyć od kielicha do kielicha. Tutaj z leciutkim zapasem, żeby dobrze dociskało, powiedzmy, te kolano, które będzie w ziemi, żeby to też nie było takie luźne, nie latało. Teraz tutaj założyłem jedno kolanko, drugie pozostaje to skręcić wszystko ze sobą i można powiedzieć, że przyłącze do domku wody jest zrobione. Że tak, w innych przypadkach właśnie najpierw ręką, potem właśnie takim sprytnym, szczypcami sprytnymi dokręcam to do oporu. Jedną i drugą. Tam jak widzicie się te kolano lekko w ziemię wbiło, czyli jest sztywno, stabilnie. Potem jak to będzie jeszcze zasypane, także będzie dobrze. Także tu mamy zrobione praktycznie rzecz biorąc. I teraz będziemy mogli pójść właśnie do domku. Pójść do domku i podłączyć resztę, czyli generalnie rzecz biorąc tą baterię. To jest taka bateria od razu z podgrzewaczem. Takie nadziałki idealne. I tutaj jak widzicie jest gwint na pół cala, czyli wężykiem ładnie to się podłączy. Potem w razie właśnie
Na zimę się wężyk odkręca, wodę się spuszcza i no nie ma problemu. I tak, tutaj wkładam tą właśnie baterię i od dołu będzie trzeba ją przykręcić. I oczywiście ja wlazłem pod zlew, pani tam od góry tą baterię sobie przytrzymała w tej pozycji, w której tam chciała mieć, a ja od spodu nakrętką to przykręcam. I tam do oporu palcami, tam ma takie motylki, że wystarczy palcami solidnie dokręcić. Tam są gumowe uszczelki, także to mocno trzyma. No i pozostaje podłączyć wężykiem właśnie bezpośrednio właśnie do tego gwintu. To jest od razu wlot. I później do zaworku i bateria praktycznie jest zamontowana. No i tutaj właśnie do zaworku i podłączenie, można powiedzieć, jest zakończone. Oczywiście jeszcze tam trzeba będzie wylewkę zamontować. Ten otwór, który tam niżej widzieliście, w tym tam pani wywierciła, tam mówiła, że tam jakąś beczkę czy coś tam właśnie na odpływ będzie, tam żeby tylko jej otwór zrobić, resztę sobie tam zrobią. No i tutaj podłączenie wylewki. No i bateria jest zamontowana, czyli cała instalacja wodna od początku do końca jest zrobiona. No i tak to finalnie mniej więcej wygląda. Cała moja dzisiejsza praca. No i tak, tam jak widzieliście, no nie była jakaś zbytnio skomplikowana sprawa, także tę rurkę podłączyć, jedynie tam się z tym trójnikiem wpiąć. Za mało wykopane było, to ciężko było tam, no bo tak jak się więcej by wykopane było, większe pole manewru. No ale generalnie no wpuściłem wodę, tam nic nie ciekło, wszystko było ok, także no, pani mówi, że mąż jej zasypie to i co tu dużo mówić, no prosta robota na działce, przyjemnie. A i co? No i tyle, a jadę dalej, jak coś będzie, to jak zawsze będę nagrywał, nie? Także co, do zobaczenia przy następnej robocie, cześć.